I oto przed Wami trzej muszkieterowie niezawodności i odporności. Za chwilę o nich porozmawiamy. Witajcie! Tak od razu już na wstępie chciałem Was przeprosić za to, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale znajduję się w lesie zbyt blisko drogi głównej. Ta droga główna jest co prawda jakieś 300 metrów dalej. Niestety trochę słychać te samochody i może to na nagraniu troszkę dać się w kość. Serdecznie Was za to przepraszam. Witajcie! Witam Was serdecznie. Jesteśmy w lesie, mamy piękną jesień, jak możecie zauważyć. Jest to doskonały czas do refleksji, do przemyśleń. Jak myślicie, czy tak naprawdę zegarki G-Shock są niezniszczalne? No przecież Moodmaster GWG 1000, świetny zegarek, prawda? Szafirowe szkło, Mud Resist, Shock Resist, czego chcieć więcej? Ale czy tak naprawdę to ten zegarek nie powie nam coś więcej na temat niezniszczalności G-Shocków? Jesteście ciekawi? Nawet mój kolega z grupy zaprosił go na obiad. Zaprosił go na rosół. Zobaczcie sami. Dziś robimy test zegarka GX56-4 i zobaczmy, co się stanie. Działa. Jednak wytrzymałość zegarków G-Shock to jest prawda, a King jest po prostu królem. Proszę bardzo. Co by nie być gołosłownym, działa? Działa. Proszę bardzo. Dzięki za oglądanie. Zegarek Casio GX56, jak również model GXW56 to tak zwany King, czyli król. Różnią się tym, iż model GX nie posiada multiband 6, czyli nie synchronizuje się z zegarem atomowym w Maiflingen, tym samym nie synchronizując czasu co do sekundy z zegarem atomowym. Model GXW to posiada. To są jedyne różnice pośród tymi modelami. Ten model akurat jest modelem pozytywowym, ponieważ został przeprowadzony w nim tak zwany custom, czyli zmiana wyświetlacza z negatywu na pozytyw. W dystrybucji polskiej wychodziły te zegarki w negatywach, czyli w czarnym wyświetlaczu z białymi pozycjami. Moi drodzy, to jest zegarek legenda. Na podstawie tego zegarka zostało nakręconych wiele filmów w internecie. Od cementowania go kulą cementu, po zrzucanie go z różnych wysokości budynków, jak również poprzez nawet przejeżdżanie go kołami autobusu. No o dziwo, ten zegarek żyje. Chociaż ten zegarek ma tak naprawdę szkło mineralne. I tak naprawdę
nie jest to szczególnie jakiś nie wiadomo jaki mocno zbudowany zegarek, nie? Ale legendy o nim krążą niesamowite. My dzisiaj przyjrzymy się nie tylko tej legendzie o zegarku King GX 56 GXW56, ale również o zegarku bardzo popularnym, o którym również krążą legendy. A jest to właśnie ten zegarek, moi drodzy, jest to Kosa, czyli jest to G-Shock GA100. O tym zegarku, no akurat jest na tym pasku natowskim, ale na normalnych paskach są gumowych te zegarki przeważnie. To Wam powiem, że o tym zegarku można by było napisać również encyklopedię, jeśli chodzi o niezniszczalność i o testy G-Shocka, ale tak naprawdę są to zegarki zwykłe, są to zegarki tanie. Tak więc, moi drodzy, co powiemy tak naprawdę o tym zegarku? Przecież to jest GWG 1000, to jest szafir, to jest Mud Resist, Shock Resist, to jest naprawdę super wykonanie za duże pieniądze. To już musi być, jeżeli to jest niezniszczalne, no to jest po prostu, no sam nie wiem jak to nazwać, to jest coś wyjątkowego. Rozwijemy wszystkie wątpliwości za chwilę. Zebrałem dla Was sporo ciekawych, przydatnych informacji. Oczywiście G-Shocki to wspaniałe zegarki i musimy to podkreślić. Natomiast czy one są niezniszczalne? Musicie sobie na te pytanie odpowiedzieć już sami. A tak humorem i przekąsem zaczynamy. A teraz już całkiem poważnie. Niezniszczalność G-Shock polega na tym, że te wspaniałe zegarki będą działać nawet, gdy zegarek będzie skrajnie zniszczony. Czyli zegarek będzie zawsze pokazywać czas, do czego tak naprawdę jest stworzony, czyli do pokazywania czasu. Wszystkie paski oraz bezele w modelach G-Shock są wymienne, tak więc jeśli się skrajnie zużyją, mogą one zostać w dość łatwy sposób wymienione, a zegarek będzie wyglądać jak nowy. Wiadomo, że są modele bateryjne oraz z zasilaniem solarnym. W modelach bateryjnych średnio co 2 lata trzeba wymieniać baterię, co za tym idzie otwierać zegarek, co może wpływać na szczelność i problemy z parowaniem pod szkłem w przyszłości. Aczkolwiek tak nie musi być. Dodam jeszcze, że takiej wymiany powinien dokonywać autoryzowany serwis wraz z testem szczelności. Modele z zasilaniem solarnym są zdecydowanie lepszym wyborem. Akumulator działa średnio około 10 lat, jak i więcej. Też można go potem wymienić. Droższe modele posiadają szkła szafirowe, co podnosi ich odporność na uszkodzenia czy zarysowanie. Jeszcze na temat naszego Kinga chciałem nadmienić to, że jest to zegarek naprawdę wykonany z fajnych materiałów, jest trwały. Zobaczcie, jak wygląda sama sprzączka tego oto zegarka. Wszystko jest skręcone na śrubki. Jak je odkręcać, nagrałem w jednym z moich filmów. Zegarek jest oczywiście bez żadnych teleskopów, jest skręcany też na śruby. Wszystko jest takie solidne. Zobaczcie, jak wygląda sama obudowa. Sam bezel zachodzi na kopertę, przykrywając jest jeszcze bezel dolny, co sprawia, że jest to zegarek błotoodporny, czego nie ma w nazwie. Posiada w środku alfażel, który powoduje, że jego moduł wewnętrzny jest odporny na uszkodzenia na wstrząsy. Co oznacza shock resist? Że zegarek spełnia normy odporności na wstrząsy mechaniczne, jeśli po upadku na twardą powierzchnię z wysokości 1 metra nie zatrzyma się lub jeżeli też dzienne tempo chodu zegarka nie zmieni się o więcej niż 60 sekund. No to akurat był Moodman G9300, ale chodziło mi o zaprezentowanie Wam, jak wyglądają wstrząsy w zegarku i czy każdy zegarek to przetrwa. Natomiast wracając do tematu naszego Kinga, jest to zegarek, który nie boi się customów. Jest to zegarek często przebierany w różne kolorowe paski, kolorowe bezele. Chcę Wam nawet pokazać jak. Zobaczcie sami.
Często w zegarku tym jest wymieniana ramka na różne kolory oraz belka poprzeczna. Często jest też robiony pozytyw z negatywem. G-Shocki to są zegarki, które będą działać mimo skrajnego zniszczenia. Skrajne zniszczenie polega na tym, że wszystko będzie po prostu, może być pasek porwany, bezel zniszczony, nawet koperta może być zniszczona w znaczącym stopniu, może być szkło porysowane. Po licznych upadkach, uderzeniach, po prostu każdy zegarek G-Shocka będzie pokazywał czas, tak jak do tego został stworzony. Czyli po prostu nie ulegnie uszkodzeniu moduł wewnętrzny zegarka. Akurat w przypadku zegarka Kinga chroni go alfażel. Czy ten zegarek zasługuje na miano takiego odpornego, mocnego, super takiego zegarka? Myślę, że tak. Nie wiem, czy zauważyliście, iż na moim ręku jest model GWG 1000. No i teraz, moi drodzy, nasuwa się pytanie, czym ten model GWG 1000 jest trwalszy od modelu GA100, od tak zwanego modelu budżetowego. Model budżetowy GA100 na pewno jest wykonany z mniej trwałych materiałów i cieńszych niż model GWG 1000. Co dodatkowo model GWG 1000 posiada szkło szafirowe oraz większą odporność na uszkodzenia. Co za tym idzie też materiały. No akurat tu mamy pasek nieoryginalny, ale same materiały, sam pasek jest kilkukrotnie grubszy niż w modelu GA100. Co ogólnie sprawia wrażenie, że po prostu model GWG 1000 jest modelem szalenie trwałym. Aczkolwiek również nie jest to model niezniszczalny. Co tak naprawdę oznacza Moodmaster? Od technologii Mud Resist, czyli odporny na błoto. Każdy element konstrukcji danego modelu gwarantuje, że kurz, pył i brud nie będą stanowić dla niego żadnego zagrożenia. Mamy tutaj dwa paski. Ten żółty jest to pasek od modelu GWG 1000, oryginalny oczywiście, oraz biały pasek od modelu GA100, czyli kosy. Żółty pasek jest takiej oto grubości. Natomiast od modelu GA100 taki. Możemy sobie to porównać. O ile jest cieńszy. No dobrze, ale co tak naprawdę ma nam do zaoferowania podstawowy model Casio GA100? Popularność ze względu na cenę, ze względu na tanie i wymienne paski oraz bezele. Oczywiście oryginalne są dostępne, jak również i tanie zamienniki, co też sprawia dużo popularność. Też uwaga, bo ten zegarek był najbardziej ze wszystkich zegarków podrabiany. Podróbek jest naprawdę masa, więc trzeba uważać, żeby nie kupić tak zwanego zegarka ryżu. Znamy temat, kto zna temat wie, jakie smaczki, jakie różnice powodują, że zegarek jest oryginalny, a jakie smaczki, jakie różnice pokazują, że zegarek jest automatycznie skreślony z listy obserwowanych, jak to mówią, na naszym Allegro czy innym portalu aukcyjnym. Także, moi drodzy, Kosa jest zegarkiem fenomenalnym, jest zegarkiem, który naprawdę posłuży długie lata. Sama wymiana baterii nie jest zbyt skomplikowana, natomiast dostępność pasków i bezeli, zarówno oryginalnych, jak i zamienników, jest tak duża, co sprawia, że możemy sobie odnowić skrajnie zniszczony zegarek. Kolejna sprawa jest taka, że ten zegarek przeszedł tyle testów, po prostu masę przeróżnych testów na polskim YouTubie oraz też i w internecie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie to odszukać. Ja już nie będę powielał tych tematów, testów tego oto zegarka, ale chcę wspomnieć, że wszystkie testy przeszedł naprawdę obronną ręką, więc to jest zegarek, który naprawdę zasługuje na miano spróbowania, na miano tego pierwszego G-Shocka. No nie ukrywam, był to mój pierwszy G-Shock w życiu. Podejrzewam, że też i wielu innych osób. No dobrze, moi drodzy, ale my tak ciągle wałkujemy dzisiaj ten temat skrajnie zniszczonego zegarka G-Shocka, tak? Ale jak tak naprawdę ten skrajnie zniszczony zegarek G-Shocka wygląda? A otóż za chwilę Wam pokażę, dzięki uprzejmości mojego kolegi z grupy, Mateusza. Mateuszu, pozdrawiam Cię serdecznie i dzięki za pomoc. Chcę Wam pokazać, jak wygląda skrajnie zniszczony zegarek. W tym przypadku jest to Moodman G9300, model bez multiband. On się tylko w zasadzie od GW różni tym, że brakuje mu właśnie tej synchronizacji radiowej.
ale Mateusz tego oto zegarka używa na co dzień, używa go przy różnych pracach budowlanych, używa go w gospodarstwie, także zegarek ten naprawdę przeszedł dużo. Z moich informacji, które od Mateusza uzyskałem, zegarek ten posiada już od 2,5 roku ekstremalnego użytkowania. Także... Jak widać, wszystkie funkcje działają. Tak ten zegarek wyglądał na początku, po zakupie przez Mateusza. A tak ten zegarek wygląda teraz, używany w ekstremalnych warunkach ciężkiej pracy. Jeszcze kilka zdjęć odnośnie tego zegarka przed jego czyszczeniem. Zwróćcie uwagę na ilość brudu, co oczywiście nie szkodziło w niczym w pracy zegarka. Czy zwykły zegarek by tyle wytrzymał? Zadajcie sobie sami to pytanie. Tak, moi drodzy, i on nadal działa, mimo tego, że tyle przeszedł. Także wielkie brawa dla Casio G-Shock, że tyle te zegarki potrafią przeżyć i działają i działać będą dalej. No nie ukrywajmy, bezel, pasek można wymienić. Ze szkłem będzie już spory problem. Natomiast jeżeli używamy tego zegarka tylko i wyłącznie do prac, no to moim zdaniem jest to zbędne. Godzinę możemy odczytać. Pewnie jesteście ciekawi, tak jak i ja, ile ten zegarek wytrzyma całkowicie swojego życia. Oj, myślę, że bardzo długo. No ale dobrze, kochani, wracajmy do tematu naszych 3 muszkieterów. A teraz chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o moim drugim koledze z grupy, Bogdanie. Też pozdrawiam Cię, Bogdan, serdecznie i chciałem też dzięki jego uprzejmości udostępnić Wam troszkę informacji na temat Moodmastera GWG 1000, ponieważ Bogdan używa tego zegarka również w mega ekstremalnych warunkach. A jakich? Zobaczcie sami. A więc, moi drodzy, Moodmaster GWG 1000 w rękach Bogdana przeszedł bardzo wiele. Ten zegarek doznał tyle przeróżnych testów, że nawet w głowie się to nie wyobraża Wam. Słuchajcie, Bogdan mi się przyznał, że testował ten zegarek w pralce automatycznej, nawet w suszarce przy 85 stopniach i ten zegarek wszystko przeżył. Mało tego, uderzał nim wielokrotnie o twarde przedmioty, bezel nie doznawał żadnych uszkodzeń. Kolejna sprawa, moi drodzy, Bogdan mi się też przyznał do tego, że założył się ze znajomym, że wsadzi ten zegarek na sznurku do tak zwanego szamba. Wsadził go na kilka godzin, bodajże było to pół dnia, nie chcę Was kłamać. No i temu zegarkowi nic się nie stało, no poza nieprzyjemnym zapachem oczywiście, że tak Wam powiem. Wziął ten zegarek i oczywiście później odpowiednio zdezynfekował i wyprał. Ale to jest po prostu, Wam powiem, no brak słów na to wszystko.
Także nie tylko Kosa, nie tylko King, ale również i GWG 1000 przechodzi testy wśród użytkowników niebanalne. Aczkolwiek nie należy on do wygodnych. No, z racji tego, że ma bardzo gruby pasek, a ktoś ma chudą rękę, tak jak ja na przykład mam dosyć chudą rękę, to ten zegarek nie należy do wygodnych, ale kwestia jest taka, że ten pasek przyzwyczaja się do ręki, znaczy odpowiednio wygina się na kształt ręki, także na początku może być trochę niewygodny, później troszeczkę robi się coraz bardziej wygodny. Natomiast osobiście, jeśli powiem, że z całej swojej kolekcji tych wspaniałych zegarków miałbym wybrać jakiś jeden zegarek, to byłby to właśnie on. Dlatego, że moim zdaniem jest to ikona trwałości, wytrzymałości. No i po prostu to jest coś takiego wspaniałego od G-Shocka. Nawet powiem Wam szczerze, że nie podobają mi się te nowe modele G-Shocka typu GWG 2000 czy nawet teraz zapowiadają jeszcze nowszego Moodmastera GWG 1000 bodajże z literką B. Powiem Wam szczerze, że dla mnie ten zegarek jest idealnym takim must have od Casio G-Shocka i on będzie u mnie w kolekcji miał dożywocie. Muszę się też Wam do czegoś przyznać. Bogdan mi powiedział, że ten zegarek po bodajże niecałym roku od zakupu, na gwarancję oczywiście, zaparował mu pod szkłem. Co oczywiście jest w tych zegarkach to karygodne, ponieważ to już jest model naprawdę z wysokiej półki. No oczywiście reklamował ten zegarek, został ten zegarek w ramach gwarancji naprawiony i wszystko z nim jest teraz w porządku, już jest ok. Natomiast nawet w przypadku tak wysokiego modelu i świetnego modelu jak Moodmaster zdarzają się w pewnym stopniu jakieś niedociągnięcia. Chociaż szczerze Wam powiem, że to od kiedy się interesuję tymi zegarkami i w tym siedzę, to pierwszy i jedyny Moodmaster GWG 1000, który zaparował od środka, to jest właśnie Bogdana. Także Bogdan, jesteś number one w całej Polsce. Od teraz na pewno. Ale słuchajcie, nie zrażajcie się tym. Po to ma zegarek gwarancję, żeby po prostu ten zegarek był naprawiany w tym okresie. Natomiast naprawdę nie zdarzyło mi się, żebym słyszał, że ktoś reklamuje GWG 1000. Naprawdę, moi drodzy. Także to musi być naprawdę jakiś ewenement. Natomiast to wszystko, co te zegarki potrafią przeżyć, to wszystko, co z tymi zegarkami jest robione przez użytkowników, to naprawdę zwykłe zegarki, zwykłych marek, wątpię, żeby wytrzymały 1/4 tych testów, tych prób i tych ekstremalnych warunków, do których te wspaniałe zegarki zostały stworzone. Wady modelu GWG 1000. Sztywny pasek i wystająca koronka wbijająca się w nadgarstek. Bardzo duży rozmiar całego zegarka. Przestawianie ustawień za pomocą koronki nie należy do łatwych. Wysoka cena, która ciągle się za ten model utrzymuje. Model GWG 1000 jako jedyny z tych trzech, o których dzisiaj rozmawiamy, posiada sensory. Wady modelu GA100. Wady modelu GX56 i GXW56. Teraz, moi drodzy, jak to się przedstawia w tak zwanej hierarchii cenowej? Oczywiście GA100 jest modelem najtańszym, King jest modelem troszkę droższym, zależy czy w wersji bez multibandu, czy z multibandem. Natomiast numer 3 to GWG 1000, on jest najdroższy, moim zdaniem jest najmocniejszy. Ale to jest tylko moje zdanie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce na co dzień zegarek do normalnej pracy, może wybrać najtańszy model. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś elektronicznego, może wybrać Kinga, aczkolwiek może wybrać również inny model G-Shocka. Ja nie twierdzę, że tylko te 3 modele są mocne, ponieważ G-Shock
każdy model G-Shocka jest bardzo mocnym zegarkiem i wzmacnianym. Nawet stalowe MTG. Dlatego też chciałem Wam przedstawić właśnie tych trzech muszkieterów niezawodności, o których po prostu jest najwięcej mówione w internecie, najwięcej jest mówione na grupach. No i to są zegarki, które są tak naprawdę wiecznie modne i wiecznie żywe. No jest jeszcze, moi drodzy, Rangeman GW9400. To już też jest ikona, absolutna ikona, jeśli chodzi o zegarek, o trwałość, o G-Shocka. Ale dlaczego go nie ujęłem w tym teście? No dlatego go nie ujęłem, bo może aż tylu ekstremalnych testów, co miał King, Kosa i GWG-1000, to po prostu na temat modelu GW9400 nie widziałem. Dlatego postanowiłem wybrać tych trzech muszkieterów i Wam ich oczywiście zaprezentować w tym filmie. Mistrz Kikuoibe, projektując zegarek G-Shock, przyjął zasadę 0,3, czyli odporności na minimum 10 metrów upadku zegarka, minimum 10 atmosfer na zanurzenie zegarka oraz minimum 10-letnia bezproblemowa praca na baterii, bo w początkowej fazie zegarki G-Shock nie były na solar i akumulator. Natomiast żeby nie ten przypadek, że spadł Kikuo, ten zegarek, i się zniszczył, to być może nie byłoby dzisiaj G-Shocka, tak więc, moi drodzy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A teraz, moi drodzy, jakie wyciągniemy wnioski z dzisiejszego filmu? A mianowicie takie, że G-Shocki są to wspaniałe i bardzo mocne zegarki. Do codziennego użytku, do prac, które mogą narazić zegarek na uszkodzenie, na jakiś uszczerbek. Są to naprawdę idealne zegarki i te zegarki będą naprawdę służyć bardzo, bardzo długo, wręcz długie lata. Dlatego serdecznie każdemu G-Shocka polecam. Jeśli chodzi o trwałość i wytrzymałość, to też są poniekąd zegarki bezobsługowe, jeśli chodzi o Touch Solar i Multiband 6. Także naprawdę warto. Polecam serdecznie każdemu. Takie są wnioski z dzisiejszego filmu. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam, oglądających. Dziękuję, że jesteście, a już trochę Was jest. Do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie.